Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, ostatnio miałem przyjemność uczestniczyć w budowie czegoś nowego, albo można tak powiedzieć modernizacji produktu, który już troszeczkę jest na rynku. Już Wam mówię, o co chodzi, bo bardzo fajna sprawa i będzie bardzo przydatna do kolejnych moich testów też. A mianowicie jest to taka obudowa do chłodzenia falownika Deje. Bo no niestety, nie oszukujmy się, Deje dodatkowo te pasywne, tak jak mój, on ma tylko i wyłącznie ma żebrowanie, nic więcej. Jest bardzo cichutki, to jest fakt, faktycznie. Bardzo cichutki jest, chyba że już ma 65 stopni w środku, tak jak pokazuje tą aplikację, to wtedy się jakiś wentylatorek w środku włącza, ale ogólnie to niestety Deje się grzeje i tutaj nikogo nie oszukamy. I padła taka propozycja, bo ja mam akurat wersję 6 kW, a kolega, który robi właśnie te obudowy, no nie miał wzoru do tego falownika, bo tak wbrew pozorom to te jednofazowe to co model to inaczej zbudowany. Z tego co wynika, jak on to tam kombinuje sobie te obudowy. Także skontaktował się ze mną, czy bym mu nie pomierzył. Dlaczego mam nie pomierzyć? Co mi tam przeszkadza, nie? I na dzień dobry przyjechało. To jest wszystko z druku, nie? Pierwsze pomiary zrobiłem. Przyjechała taka fajna rameczka, która nam tutaj, tu nam pasowała, tam nam nie pasowała. Mój metr też, no, może coś tam źle pomierzył. Także do ramki było odniesienia. Przyjechała już taka druga ramka, która bardzo fajnie siedziała. Tutaj jeszcze z tyłu, jak widzicie, taki trójkącik do osadzania tam na żebrowaniu. I praktycznie tylko ten trójkącik nie pasował. Także tutaj została jeszcze zmiana. No i mamy już trzeci, słuchajcie, gotowy produkt. Także pierwsze 3 dni u mnie to, słuchajcie, hula. To jest akurat na 3 wentylatorach. W opisie filmu dostaniecie link do filmu może i nie z kanału kolegi, tylko zrobił film, ile ma obudów, jak je składa i jak to wszystko wygląda, ile jest części, ile nie jest części, bo ogólnie to jest do sprzedaży, jakby ktoś chciał kupić, tego nie ukrywam. Numer telefonu też wam wpiszę, żeby ktoś nie spisywał. I tak, wrażenia przez pierwsze 2 dni. Ustawione tutaj na 35 stopni, czyli na 37 stopni się włączają wentylatory, na 35 stopni się wyłączają i powiem wam, falownik jest chłodny. Falownik jest chłodny i robi tę robotę, naprawdę. Prądu zżera tyle, co kot napłakał tak naprawdę, tam z 15 W, tyle co te wentylatory, bo to wszystko jest 12 V. Tutaj mamy sterowniczek. Do wyboru, to mówię, u kolegi na filmie to jest wszystko co do wyboru. Do mnie przyjechała wersja gotowa, poskładana akurat, bo taką sobie, że tak powiem, zażyczyłem, żeby gotowiec do mnie przyjechał. Także tak to wygląda poskładane na gotowo. Ogólnie z tego co wiem, w zestawie nie ma wentylatorów i nie ma zasilacza. Ale znając życie, zasilacze to u nas się pewnie wala 12V, 1500, 100-900 z różnych rzeczy, także każdy sobie może użyć swojego zasilacza jakiegoś z domu, a wentylatory też są na filmie podane, jak kto by sobie chciał może dokupić, a może komuś leżą z komputera różne wentylatory, także standardowe wymiary są do tego, powiem super. I tak, do tego zestawu, aż się zdziwiłem, słuchajcie, przychodzi wam instrukcja obsługi akurat tego sterownika. Zobaczcie, super, naprawdę, to mi się podoba, że się komuś chciało. Schemat podłączenia, bo to wszystko przychodzi w częściach ogólnie, schemat podłączenia, co do czego wpinamy, także bardzo, bardzo fajnie. To nie jest jakaś, że tak powiem, firma krzak, tylko chłopak coś próbuje parę złotych jeszcze zarobić w międzyczasie. Także oświadczenie jest, jakby ktoś chciał nawet zwrócić. Tutaj macie kod QR do filmu, który ja wam link jeszcze dam w opisie filmu i sobie zobaczycie, co dzieje, jak i dlaczego. I jeszcze mamy, słuchajcie, o, takie dzióbki. Ja tutaj jeszcze dostałem, jeszcze będziemy mierzyć, bo tutaj wchodzi czujnik temperatury. O, tu jest czujnik temperatury, nie wciągło paluchów. O, tutaj mamy czujnik temperatury, widzicie? Żeby on tak sobie, o, tam nie leżał, byle jak.
To jest fajnie wydrukowane, żeby to pokazać, że o, widzicie, przewodzi wkładamy czujnik i zapychamy to tam pomiędzy żebra. Ja dostałem jeszcze, żeby pomierzyć, bo wbrew pozorom te wszystkie żebra nie mają takiej samej odległości między sobą. Także o, widzicie, to na przykład tak pomierzyłem, że jest po prostu za małe. I tutaj mam między żebra wejść i po prostu ma czytać temperaturę. U mnie leżało na tej puszce, ten czujnik leżał na 35 stopni, 37, 35 było ustawione i bardzo fajnie sobie to działało. Także już hop siup. Filmy robię, bo mi się produkt podoba. To nie jest nic zamówione, ani nic. Podoba mi się i przyda mi się. Już zakładam. O, no właśnie. No ale się da jedną ręką. Pach, pach. Już jest gotowy. O, widzicie, siedzi elegancko. Także 2 wentylatory w tym modelu ciągną tam z żebrowania. O, już widać, jak temperatura rośnie. Tutaj macie temperatura, jaka jest ustawiona. Od niej jest histereza, także wszystko jest tam fajnie na kartce opisane. Tutaj nam wyświetla się, jak nam rośnie temperatura. I ten trzeci, mniejszy wentylatorek i jeszcze tutaj ciągnie z obudowy. O, z jednej, z drugiej strony, bo to się wszystko grzeje. To się tak cholerstwo grzeje. Jeszcze jak jest obciążone na DC, to się grzeje okropnie. Także będzie fajny temat, bo będę mógł wrócić do testu. Jak robiłem test, ogólnie robiłem test obciążenia i strat, no i wtedy go cisnąłem, tak około chyba 3 kW go cisnąłem. To on moment zagrzał się cały, jak z baterii szło. 65 stopni osiągnął i taki był gorący, że masakra. Także zrobię sobie jeszcze raz ten test, ale to już tak w międzyczasie i zobaczymy, jak to urządzonko będzie na to wszystko wpływało, bo pobór prądu jest praktycznie żaden, a robotę może zrobić i to wielką. I jednak temperatura, jakby nie było, na tą elektronikę działa, no i pewnie ją postarza coraz szybciej, a taki wentylatorek, powiem wam, może zrobić robotę. Także, o, chyba się jeszcze nie bujny, może nie zagrzany, bo dzisiaj dużo tego światła słonecznego nie ma używania też, jak widzicie, o, tutaj się praktycznie nic nie dzieje, no a tak już idziemy pomału po trochu w jesień, ale można zrobić taki motyw, o, zobaczcie. O, i lecimy sobie temperaturą w dół i będzie niby pomiar głośności. Wentylatory bardzo ciche. One na starcie troszeczkę głośniej chodzą, a później praktycznie nie słychać. I tak sobie dmucha miło, tutaj tak mniej dmucha, ale robotę robi. Tutaj jak widać, pęki się już zalęgły. Jak rękę podstawicie, to czuć, że jest ciąg. Czujnik leży tam na tym, no nie wiem, co to jest, jakiś transformator czy co tam jest, i to się wszystko pomalutku, na spokojnie schładza, także praktycznie nie słychać, jak wentylatory pracują, a robotę robi. I no, odkąd mam założone, mamy tam za 2 dni tak rzucone, nawet bez tego czujnika ustawionego, i u mnie pewnie tak zostanie położony ten czujnik, nawet go pewnie nie wepnę. No, znając życie, już tak zostawię, to będzie spięte, ale działa. Dla mnie to najważniejsze, że działa i to jest ok. Także dajemy go z powrotem na... Fajne tu jest, że jest szybkie przestawianie, nie trzeba kombinować, nie wiadomo ile. Ten termostat mi się podoba. Szybka akcja. O, cyk. I te 35 stopni. Jak dla mnie. W sam raz, bo jak już w nocy nie ma produkcji i też z baterii za dużo nie ciągnie, to on właśnie takie trzyma 34-33 stopnie, czyli to jest taka jego, że tak powiem, naturalna temperatura. Także nie ma co go więcej w dół chłodzić, tylko w górę. No i tyle, co wam będę więcej opowiadał. Bardzo fajna rzecz. W opisie filmu wam powrzucam rzeczy, które są potrzebne do tego wszystkiego. Link do filmu sobie możecie zobaczyć. No i sami ocenicie, czy warto, czy nie warto, bo to nie wiem, nie pamiętam, około 200 zł chyba bez wentylatorów cały zestaw. Powiem wam, jak na gotowca to nie są jakieś nie wiadomo jakie pieniądze duże. No zobaczymy, jak to się, znaczy ja już wiem, jak to się spisuje, bo się spisuje bardzo dobrze, tylko jeszcze trzeba dociążyć falownik tak konkretnie, tylko czas, a ja z tym czasem to jest normalnie tragedia.
ostatnimi czasy, bo tak jak mówię, no, paczka za paczką zjeżdża i tutaj jakieś projekty, tu coś i no, nie ogarniam pomału, a jeszcze trzeba żyć przy okazji. Także staram, żeby to fajnie wyszło. Dobra, bo się znowu zgadam niepotrzebnie. Także projekty lecą dalej, wszystko idzie do przodu ku dobremu. No i tyle. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Daj jak się chłodzi, jak się zagrzeje. A ja lecę z tematem dalej, także trzymajcie się ciepło. Cześć.